Siemanko. Pozdrowienia z domu. Właśnie przyjechaliśmy załatwić 3 ważne sprawy. I pierwsza, najważniejsza z nich to urodzinki Zuzanki. Najważniejsze, ale to dopiero jutro. Druga sprawa ważna, zamówienie kuchni, ponieważ kuchni dalej nie mamy, trzeba ją zamówić, żeby za 3 tygodnie była gotowa. Myślę, że maks do miesiąca. A trzecia, równie ważna. Zabieram Pawła w podróż i dokładnie teraz jedziemy do Decathlonu uzupełnić rzeczy, które potrzebujemy. Czyli musimy kupić rzeczy, ponieważ takie jak buty wysokie, ponieważ będziemy szli do amazońskiej dżungli. Musimy kupić hamaki, na których będziemy spać. Musimy kupić wysokie skarpety, jakieś tam spodnie itd. Także zaczynamy. No i jest Paweł. Odcinki z Pawłem będziecie oglądać od teraz przez kolejne 2 tygodnie. Właśnie idziemy się przygotowywać do podróży. Też trzeba zrobić zakupy w Decathlonie. Powiem wam tak, od razu będzie mocny start. Biorę Pawła na mocną podróż, której jeszcze nigdy w życiu wcześniej nie przeżył. I od razu... to jest dobry pomysł. I od razu zabieramy go do Indii, do Mumbaiu. Zatrzymujemy się na Dharavi, czyli na największych slumsach, jakie są, żyje tam ponad 1 000 000 ludzi. A my tam się zatrzymujemy. Także będziecie mieć ciekawe odcinki. Następnie lecimy do Peru, do amazońskiej dżungli. I później będziemy płynąć na sam koniec Amazonką do Kolumbii i samolotem do Medellin. Zapowiada się naprawdę fajnie, ale teraz musimy uzupełnić rzeczy, żeby spakować dobrze nasze plecaki, bo dużo rzeczy nam się przyda, takich, których nie mamy. O, taką czapkę uszankę sobie do Amazonki. Czekaj. Ty, no jak do dżungli, jak znalazł. Antypająkowa. Życie pająk w ucho nie czasnął. Nie, moim zdaniem będzie super. Do tego sandały bierz. Do dżungli dobrze mieć dobre sandały. Koszula hawajska. I koszulę hawajską. Dobra, Paweł spodnie musi wziąć te takie podróżnicze. Rozpinane. Takie, które macie, wiecie, albo możecie używać jako długie, albo jako krótkie. Śpiwo, na dnie śpiwory tylko hamaki mamy. Kolejna część. Buty trekkingowe i wysokie skarpetki. Ty, wiesz co, takie kurtki przeciwdeszczowe, takie tylko te nam się przydadzą. No, to wiesz, 2 takie. O, Paweł, teraz się przybierzesz za Rambo, cały w moro. Za drzewo. Za drzewo się przebierzesz. Dobre. Pomalujemy ci twarz i się będziesz Do Amazonki idealnie. Idealnie po prostu. Dobra, teraz musimy buty trekkingowe kupić jakieś, które będziemy używać tak naprawdę przez parę dni, tylko później będzie trzeba je zostawić jakimś biednym ludziom w Iquitos. Pamiętajcie, nie wyrzucajcie rzeczy, bo jest ktoś, komu się zawsze to przyda. Paweł, kamizelę bierzesz. Kamizela i lornetka. Nie stoi. Będziesz wypatrywał dzikich zwierząt. O! Nie no, elegancko. Kompas. O, w dżungli jak się zgubisz, lepiej iść, lepiej wiedzieć, żeby się nie zgubić, ale lepiej mieć niż nie mieć. Dobra, teraz latarki czołówki potrzebujemy, bo będziemy wieczorem na pewno szli. Te spodnie. A nie, ale one są droższe. Będziemy na pewno chodzili zwierząt szukać. Bo w Amazonii to na pewno będzie. A to nie są męskie? I łowić piranie w Amazonce. Dobra, zmieniliśmy na kurtki, wzięliśmy takie długie palta, które razem można też narzucić na plecak. To będzie dużo bardziej potrzebne. No i teraz czołówki trzeba wziąć. Dobra, obczailiśmy też fajną rzecz. Popatrzcie. Do ładowania po prostu solary. Przyczepiacie sobie elegancko to do plecaka. Nawet jak idziecie, przyczepiacie do plecaka cały czas. No i ładuje wam fajnie powerbanka. Bardzo się przyda, także kupuję. Dobra, mniej więcej mamy kupione to, co mamy kupić, resztę będzie trzeba dopakować. To jak będziesz nosił plecaku Hunter, też sobie podredować, jak będziemy robić. Wiadomo. Rękawice będziemy sobie boksować przy rzece, przy krokodylach. Paweł mówi, że się chce wykąpać z piraniami. Jakby ciachnie jakaś to będzie miał. Nie, tak naprawdę będziemy tam łowić sobie pirania.
i później na ognisku robić. Dobra, chyba mamy wszystko. Resztę będzie trzeba w domu dopakować i tyle. Ty, a ty nie spałeś nigdy w hostelu, nie? Co? Ja poniżej 3 gwiazdek nie zjeżdżam. Pomyślcie sobie to. Najpierw zabieram go na Darabi. Drugie największe slumsy świata, bo pierwsze są w Afryce gdzieś tam. Ona siedząca na ławce chyba coś czuje. A drugie są tam. Ocena hotelu była, ale na szczęście niewiarygodna do hostelu, bo nie było żadnego. Był tylko jeden, jedyny hotel, ocena 5-0. Mam nadzieję, że na 5. Później od razu Peru. A nie, pierwsze będziemy spać jeszcze na lotnisku, bo mamy nockę na lotnisku. A później do Peru hostel. No, ja mam tak plecy rozwalone, że nie mogę spać na łóżko, co dopiero na hamaku albo na hotelu. Paweł będzie miał ciężką szkołę, że o to chodzi. Dobra, rzeczy ogarnięte, bilety kupione, pierwszy hotel tylko zarezerwowany w Indiach. Całe szczęście, że hotel. Nie było wyjścia, jakby był hostel, to bym wziął, ale nie było. Jedno, jedyne miejsce było, jeden hotel. W ogóle się zastanawiam, czy on tam jest w ogóle. No, bo to jest podejrzane, że nigdzie nic nie było, tylko jeden hotel na całych slumsach był. Ale to się okaże wszystko na miejscu. No ja nie, to coś wymyślimy. Znam taką dziewczynę, Diva się nazywa, co mogliście ją zobaczyć w odcinku właśnie ze slumsów. To jak tego nie będzie, to się do niej odezwę, może ona nam coś pomoże załatwić na miejscu już. Bo na pewno zna miejsca. No gdzieś się tam na ziemi prześpimy, że najwyżej. Coś wymyślimy. Na slumsach, na śmietniku, na No, śmieciach. pamiętasz jakie miała mieszkanie? Oni mieli takie mieszkanie, że 2x2 i 2x2 i w trójkę tam mieszkała z rodzicami. I chyba jeszcze z bratem. To już się nie zmieścimy. Nie zmieścimy się, już nie ma szans. No, a teraz kolejne miejsce, jedziemy zobaczyć 2 albo 3 miejsca z apartamentami, które mamy do sprzedania w naszej agencji w Twins Real Estate. Także pamiętajcie, że jeśli ktoś jest zainteresowany przeprowadzeniem się do raju, do Tajlandii, życiu tutaj i kupnie mieszkania na własność, które można kupić na własność, to zapraszamy do kontaktu, a zaraz Wam pokażemy jakieś nasze propozycje, które akurat mamy nowe w naszej ofercie. No, jesteśmy właśnie na Kata Beach, przyjechaliśmy do dewelopera, który buduje w paru miejscach na Phuket apartamentowce. Zobaczycie zaraz, jak to wyglądają, wszystko Wam dokładnie zdradzimy, co i jak. Powiem Wam, że lokalizacja jest naprawdę świetna i zaraz Wam pokażemy dlaczego. Ok, zobaczcie, tak będzie to wyglądało. Tu macie 4 budynki, które będą oddane dla klientów. To jest pierwszy SD jest tylko dla Tajów, reszta jest dla klientów. Tak. Dobra. Z czego budynek A jest tylko pod inwestycje, czyli przekazujemy mieszkanie deweloperowi i on po prostu się nim zajmuje i profity przychodzą. Czyli tylko na zarobek, typowo na zarobek można kupić mieszkanie, ale B i C... Dobra, B i C normalnie ludzie mogą C sobie... jest residential, że mogą mieszkać, mogą go wynajmować. Dobra, i tam jest freehold. Freehold, wszystkie są na freehold, to jest w cenie, bez dopłaty. Tak, czyli macie typowo, kupujecie mieszkania na własność. And one bedroom so supreme 30 square meters and two bedroom society 65 square meters. No i dobra, tutaj Pani teraz wytłumaczyła, będą 3 różne wielkości, czyli będziecie mieli kawalerkę 26 metrów, będzie one bedroom, czyli z sypialnią 30 metrów, no i two bedroom, czyli 2 sypialnie 65 metrów i salon, dokładnie tak. Dobra, idziemy teraz pokazać Wam 2 przykładowe mieszkania. To, które jest kawalerką i to jest jeden bedroom. To dwupokojowe już jest dość drogie, także pokażemy Wam te tańsze po prostu. Musicie wiedzieć, że Kata Beach to jest dzielnica, która jest jedną z najbardziej popularnych dzielnic na całym Phuket. Piękna plaża, tutaj wszędzie centrum, wszędzie restauracje, sklepy i tak dalej. Także jeśli chcecie kupić na zarobek takie coś i po prostu raz na czas sobie przyjechać tutaj pomieszkać, to jest idealne. Dobra, musicie wiedzieć o tym właśnie, że tutaj, jeśli będziecie chcieli kupić w ogóle gdziekolwiek od nas mieszkanie, o naszej agencji, to my tym mieszkaniem później się zajmujemy i go możemy wynajmować ludziom, prowadzimy go. Oczywiście za 20% pobieramy wtedy prowizji z takiego czegoś, ale wy się nie martwicie, ponieważ jest Monia, która się tym zajmuje. Także spokojna głowa. Dodatkowo, co do tej lokalizacji tutaj? Paweł? Sezon jest cały rok. Tutaj są ludzie cały rok, także wynajęcia jest cały rok w dobrych cenach. Ten projekt będzie startował dokładnie budowa za pół roku, a koniec będzie druga połowa 2027. Ale plus jest taki, że wpłacacie tylko 30%, a całą resztę się wpłaca dopiero jak się odbiera klucze. Dokładnie. Dokładnie tak. Opłata rezerwacyjna 100 tysięcy batów i 30%. I później te 100 tysięcy batów jest odejmowane od ostatniej wpłaty, tych 70. Tak, a jeszcze od razu jak zaczynamy tutaj
zapraszam Was na Instagrama naszej agencji, czyli Twins Real Estate Phuket. I tam wszystko będziecie się kontaktować właśnie z Monią, ona Wam wszystko powie co i jak. A dodatkowo tak tam napiszecie, da Wam Whatsappa i możecie wszystko już przez Whatsappa załatwiać, będzie najłatwiej. No dobra, jednak okazało się, że kawalerki już są wszystkie sprzedane, ale jeden bedroom, czyli 30 metrów kwadratowych wchodziło. Tak. Patrzcie jak wygląda. Te mieszkania wszystkie będą umeblowane takim standardem jak jest tutaj. Oczywiście nie będzie tych dekoracji, tych talerzy, bo to jest mieszkanie pokazowe. Te dwie sofy będą, wszystko będzie, nie będzie tej ściany dekoracyjnej. Dosyć spory balkon, można spokojnie sobie tutaj krzesełka, stolik dać. Tak, ale telewizory, kanapy, wszystko macie dywan. w cenie. 2 klimatyzacje, 2 telewizory, wszystko, pralka, lodówka, wszystko. Tutaj można jeszcze zrobić takie rozwiązanie, bo taka sofka standardowa będzie tutaj w cenie, ale można po sobie ją zamienić na rozkładaną i można dodatkowo mieć miejsce do spania dla trzeciej osoby, czy nawet dla 2 dzieci. Także spokojnie 4 osoby się tutaj zmieszczą. Łazienka ma bardzo fajny rozmiar. Tutaj będzie też szafa taka zabudowana. No to jest na razie taka trapa, nie da się otworzyć, ale łazienka też ma bardzo fajny rozmiar. To jest 30 metrów kwadratowych, ale tak naprawdę wszystko jest tak przemyślanie zrobione. Dokładnie tak. Cena? Cena od 4 230 000 batów. Tajskich batów, dokładnie. Batów. Mniej więcej w przeliczeniu wszystko na złotówki. Od piętra, od widoku, także już więcej informacji Wam podam, jak napiszecie. Dokładnie tak. W złotówkach to około ile będzie? W złotówkach około 460 i to wszystko już jest z meblami i z własnością. Bezterminową, tak. Nie z żadną dzierżawą, tylko z własnością. Okay. Jeszcze żebyście wiedzieli co w tych budynkach będzie. Będziecie mieli siłownię, będą basen. Ile basenów będzie? Będzie taki jeden duży basen, będzie sauna, będzie pomieszczenie do jogi. Jakiś pewnie cowork. Dokładnie, pomieszczenie do pracy zdalnej. I w sumie tyle. A tak naprawdę to wszystko tutaj macie wokoło. Restauracje, sklepy, wszystko jest do plaży, jest bardzo blisko. W sumie to jest jedna z ładniejszych plaż tutaj na Phuket. Dokładnie tak. Bardzo dobra lokalizacja. Dobra, idziemy dalej. Dobra, tu możecie zobaczyć. Tu właśnie po środku będzie ładny basen, miejsce tam, miejsce do posiedzenia, siłownia. Tutaj jeszcze oczywiście parkingi, tutaj jakieś dochodzenia. Pool bar. No ogólnie powiem Wam tak, ten deweloper to jest ogromny deweloper, on buduje 5 różnych już takich osiedli na Phuket. Z czegoś, no w Bangkoku. No naprawdę potężny deweloper, także wszystko będzie super. Tutaj Wam szybko tylko pokażę. Tutaj jest cały ten teren, gdzie to powstanie. Za pół roku zaczyna się budowa. Już większość sprzedana. Tu możecie dookoła zobaczyć co się dzieje. Tutaj są różne hotele, też inne konda. Czekajcie, muszę wyjechać. No i tutaj macie ulicę główną, gdzie widzicie masaże, inne rzeczy, restauracje, bary. No i zaraz Wam pokażę plażę Kata, jak wygląda. A jeszcze sprecyzować, bo ta pani mówiła, że jest 800 metrów do plaży, a to jest nieprawda. 800 to jak się jedzie chyba samochodem, bo teraz trzeba objechać, ale jak idziecie pieszo, to jest przebitka taka i macie niecałe 500 metrów do plaży wtedy. Wiedziałem właśnie teraz podjechać na plażę, pokazać Wam jak wygląda. Pokażę Wam od razu tutaj jak wygląda Kata Beach. Widzę, że się tu pozmieniało, bo to było zarośnięte. Tutaj ogólnie wszędzie restauracje, bary. Tam codziennie rozkładają targ ze street foodem. O, właśnie widać jak lecą sobie na tych deskach silnikami. Ojej, jak ja tęskniłem za Tajlandią. Jak kocham to miejsce. No i proszę Państwa, Kata Beach. Nie będę schodził teraz. Tutaj na początku oczywiście wszędzie są leżaki, no bo wiadomo zarabiają, ale są też miejsca dalej, gdzie nie ma leżaków. Normalnie się kładziecie. Tam dalej oczywiście też. Tutaj hotel Beyond, bardzo fajny. Jeśli ktoś by chciał przyjechać, to Wam polecam się tu też zatrzymać. Bardzo tęskniłem. Bardzo tym miejscem. Nie było mnie tu 3 miesiące w sumie teraz w Tajlandii. No i nawet mimo, że te 3 dni. Powiem Wam, że trochę smutno mi, że jestem na tak krótko. Ale co z tego? Jadę teraz zrobić swoje, pokazać Wam jeszcze kawał świata i nagrać dużo fajnych odcinków dla Was z Pawłem. Później sam też zostaję, resztę będę podróży sam już miał. I
później cały styczeń, luty jestem tutaj, pewnie połowa marca, później znowu też kwiecień. Robimy obozy na Muay Camp. Trzeba przyjechać trochę potrenować, bo są podróże wojownika, także trzeba też trenować. No i kolejną lokalizacją jest Caron Beach, tutaj koło Kata. Też bardzo, bardzo popularna plaża na Phuket. No a dalej Patong. No i właśnie na Patong jedziemy wam pokazać bardzo ciekawą propozycję. Jak wiecie lub nie wiecie, Patong jest najbardziej popularną dzielnicą na całym Phuket, najbardziej rozrywkową. Patong nigdy nie śpi. Nie, no, tam się zawsze imprezuje. Co do plaż, no ja uważam, że Patong nie jest fajną plażą, ale Patong jest najbardziej popularną, dlatego wynajem nieruchomości jest tam cały rok full. To jest na 100%. Ze względu na to, że na Patong są zawsze ludzie. Jaki by nie był sezon, czy jest słaby, deszczowy, czy full sezon, czy najlepszy, zawsze są ludzie na Patong. Także jeśli ktoś będzie chciał kupić mieszkanie pod inwestycje, żeby zarabiać, no to Patong jest bardzo dobrą propozycją. Tak w ogóle dzisiaj jest w Tajlandii Loy Krathong, czyli święto światła. Puszcza się później lampiony na jeziorach, w różnych miejscach, a także w Chiang Mai puszczają lampion do góry. Jest to święto, w którym tysiące lampionów leci do góry. Niesamowity widok. Wiem, że mieli tego zakazać w ogóle w Chiang Mai, ale wydaje mi się, że to jest tak popularne, że chyba tego raczej nie zrobią, bo ludzie specjalnie przylatują, żeby wziąć w tym udział właśnie. Kolejna lokalizacja, żebyście wiedzieli, jak wygląda. Przyjechaliśmy właśnie na Patong Beach i jesteśmy właśnie, tutaj jest cały Patong, cała plaża Patong Beach. Tutaj się wszystko zaczyna, ta główna droga, która idzie. Tutaj z tej strony właśnie łódki i tak dalej. Tam dalej Bangla Road. No tu macie pierwszą linię brzegową. To jest najważniejsze. Jak pojedziecie w drugą stronę, tutaj jest jeden piękny hotel z widokiem na całą plażę. Że widzicie, no piękny widok. A tutaj od razu obok, co macie ten cały teren. Tu będą budowane dodatkowe te budynki, które właśnie będziemy teraz pokazać, które już są w sprzedaży. No to też wszystko zależy od ceny. Niektóre będą z widokiem po prostu tam na dżunglę, niektóre będą z widokiem na morze. To już wszystko indywidualnie zależy. No i popatrzcie, tu się dojeżdża do ronda, tu się praktycznie już kończy. Plaża się kończy. Tu wyjeżdżamy pod górkę, tak jak wam mówiłem, po prawej stronie hotel, a tutaj po lewej zaraz wam pokażemy lokalizację, gdzie będą te apartamenty. No i tak, tu widzicie, zaraz wam pokażemy lepszego miejsca. Patong Beach. A miejsce, w którym będziemy tu sprzedawać, nazywa się The Forest Patong Phuket. No i dobra, popatrzcie, żebyście wiedzieli. Zaraz tu przyjedzie człowiek, który pomaga po prostu w sprzedaży. Po polsku mówi, chłopak z Polski, także będziecie widzieli. I patrzcie, jaki tutaj jest widok. Akurat trochę pogoda zaczęła psuć, ale mniejsza z tym. Ale widzicie całą plażę Patong. Macie piękny widok, a to wszystko będzie... O, to wszystko jest tutaj budowane, tak? No tu będzie hotel 5-gwiazdkowy, tu będą te residential do kupna, dalej będzie hotel 6-gwiazdkowy, pierwszy chyba w Tajlandii w ogóle 6-gwiazdkowy hotel i na górze będą wille z Dolce Gabbany, z wykończenia Dolce Gabbany. Najbardziej luksusowe na całym Phuket, co powstaje. Nie będzie nic bardziej luksusowego niż to. Tak, możecie zobaczyć cały ten teren tutaj. No i od razu z widokiem. Dobra, teraz pokażemy wam, jak mniej więcej będą wyglądały mieszkania, żebyście wiedzieli. Ono nie będzie dokładnie tak, jak jest tutaj Ułożenie całe. będzie inne, ale standard będzie taki, jak jest tutaj. Dokładnie tak. Dobra, patrzcie. Salonik z kuchnią. Aha, żebyście wiedzieli, nie będą tak całe przeszklone. Czy będzie całe ściany przeszklone? No rogowe będą przeszklone, no nie rogowe nie będą. Także te na rogu będą. Na każdym balkonie każdy będzie miał swój basen. Tak żebyście wiedzieli o tym, że tutaj cena wynajęcia to będzie po prostu kosmiczna. Będą tak dobre ceny. Obok w resorcie podobnym, tylko bez prywatnych basenów, od 7 do 14 tysięcy batów za noc biorą. Tutaj będzie prywatny basen i standard będzie wyższy. Wokoło będzie hotel, obok będzie hotel 6-gwiazdkowy pierwszy w Tajlandii. Mówiłeś? Wow, no aha, okej. Okay. No, czyli będzie taki naprawdę top kompleks, jakiego tutaj jeszcze nie ma, można powiedzieć. Tak. Samo to popatrzcie, jak będziecie mieli z widokiem. Stań tu bardziej, Paweł. Jak będziecie mieli z widokiem. Nie wszystkie oczywiście będą z widokiem. Oczywiście można. Tak, no to jest naprawdę mega. To trzeba o tym też wiedzieć.
Chodźcie, zobaczcie jak wygląda sypialnia. Sypialnia ma taki układ, jak sam sobie chciałem w domu się zrobić. Niestety nie miałem tak szerokiej sypialni i bardzo żałuję. Też chciałem zrobić taką ściankę. Tutaj, żebyście wiedzieli, to też będzie zabudowane. No ale wszystko pięknie wygląda. Łazienka. No standard jest bardzo wysoki wykończenia tego, bo architekci naprawdę mają bardzo dobrych architektów. Meble nie są najtańszej jakości, tylko też sprowadzane. Także no fajnie to wszystko wygląda. I dodatkowo smart home, tak? Tak, smart home będzie można sobie sterować po prostu z telefonu, czy tutaj przy łóżku. Klimatyzacją, światłem, oświetleniem, wszystkim. Zamykanie też tych. Tak, będzie można sobie wybrać zacienienie na przykład takich rolet specjalnych, jakie kto będzie chciał. Od najjaśniejszego do ciemnego to będą takie dodatkowe rolety, które będą zacieniały mieszkanie. No i tutaj na basenie, balkon też będzie większy, to też zależy w jakim mieszkaniu. Będą małe takie baseny, bodajże 3×3. Zaraz sprawdzimy dokładnie, tylko tutaj wiadomo jest mieszkanie. To jest duży. To jest duży, to nie, to możemy, zaraz się upewnimy. No. Takie małe też nie będą, tylko te balkony też będą większe, nie takie jak ten, wiesz? Okay. To jest tylko takie mieszkanie pokazowe po prostu, które później jego nie będzie. Dobra, teraz żebyście wiedzieli jakie są ceny. Oczywiście musicie się przygotować na to, że to jest taka lokalizacja, że te ceny tutaj są wysokie i taki standard. Ile to będzie kosztowało? Za metr kwadratowy teraz tutaj jest około 17 000 złotych, 18, ale w momencie oddania już będzie ta cena około 25 000 złotych, mówimy w złotówkach za metr kwadratowy. Po prostu no tak te mieszkania wzrosną i jest możliwość kredytowania tego mieszkania. Jeśli wpłacimy 60% wartości tego mieszkania, 40% możemy kredytować. Kredytu udziela nam deweloper z 6% oprocentowaniem nawet do 15 lat. I jeśli do 15 grudnia jest jeszcze promocja. I do 15 grudnia jeszcze jest promocja. Można uzyskać od 10 do 20, od 5 do 20% rabatu, ale to już więcej informacji może udzielę Wam. Tak, jak się odezwiecie. Tak. Dokładnie tak. Dobra, jedziemy właśnie już w miejsce, gdzie to wszystko będzie się budowało, gdzie to powstanie. Zaraz Wam pokażemy. Dobra, tu możecie zobaczyć. Plaża będzie, oczywiście te drzewa też będą wycięte, żeby był piękny widok. No i w ogóle będą wysokie budynki. One tu wszystkie powstaną. Tutaj jest cała fabryka, gdzie robią wszystkie ściany i co dalej tu? Fabrykaty całe, wszystko z betonu. Dokładnie. Tutaj będą odlewać gotowe ściany i będziemy je montować na technologii precast. To jest bardzo dobra i przyszłościowa technologia. Właśnie, jeszcze najważniejsze, kiedy będą gotowe te budynki, kiedy powstaną? W który rok? Do końca 2026 planujemy oddać wszystkie kondominium mieszkalne. Okej. Czyli super. Czyli do końca przyszłego roku już będą pierwsze 3-4, nie? Tak, już będą pierwsze budynki budowane. Jeden budynek to jest około 8 miesięcy. Będziemy co tydzień zaczynać po prostu kolejny budynek. Okay. To jest jedna z większych inwestycji, jak nie największa na Patong, bo mało który deweloper może sobie pozwolić na zakup takiej dużej ziemi w takim miejscu. No, miejsce jest mocne bardzo. Generalnie należymy do grupy, która ma m.in. komercyjny bank i 2 uniwersytety, szpital, także oni mają pieniądze, żeby po prostu taki duży resort przyszłościowy tutaj zrobić i wydaje mi się, że to będzie największy projekt na całym Phuket. Powiedzmy taki kamień milowy, stawiamy poprzeczkę, no bo nie ma tutaj w ogóle 5-gwiazdkowych hotelów, a my budujemy po prostu kondominium, gdzie będą prywatne baseny, będzie zestaw smart home w bardzo dobrej cenie i będzie to wszystko otoczone 5 i 6-gwiazdkowymi hotelami. To będzie duży projekt przyszłościowy. Aktualnie ceny są niskie, bo jesteśmy na pre-sale'u, więc jeszcze można zainwestować w bardzo dobrej cenie. Jeśli chodzi o jakiekolwiek ryzyko, to zgody środowiskowe już mamy, jest to najważniejsza rzecz w Tajlandii. Jeśli deweloper buduje, to wszystko musi być zgodne z wytycznymi od rządu i mamy też pozwolenie na budowę, więc tylko czekamy na aż skończą fabrykę prefabrykatów i możemy zaczynać całą budowę. Super. Mamy też naturalne jezioro, jest to bardzo duży atut. Planujemy zbudować też małą przystań dla jogi, medytacja, tego typu rzeczy lifestyle'owe. Okej, dobra. Jeśli chodzi też o strefy wspólne, to strefy wspólne będą bardzo rozwinięte. Jako że planujemy wysoki poziom, będą restauracje, poolbary, będzie siłownia, pokój karaoke i sala kinowa, gdzie można sobie wynająć powiedzmy na wieczór i oglądać z rodziną albo z przyjaciółmi filmy. To też ciekawe bardzo. No i fajnie jest to, żebyście wiedzieli, jesteście bardzo blisko plaży i jesteście w najbardziej popularnej dzielnicy na Phuket, gdzie, tak jak Wam mówiłem, wynajęcie takiego mieszkania, jeśli kupujecie na biznes, macie cały rok. No, teraz sprawdziłem
Jednak te baseny na tych balkonach mają 3 metry na 2 metry. Czy wiecie, każdy apartament ma taki basen na balkonie. No. A ja teraz lecę właśnie do Ikei, ponieważ remont naszego mieszkania trwa dalej. Musimy kupić kuchnię w końcu do domu. Jedziemy właśnie sobie ją zamówić i od razu zjeść coś dobrego w Ikei. Nie wiem, czy lubicie klopsiki z Ikei albo hot dogi z Ikei, ale ja lubię bardzo. A najbardziej czego się nie mogę doczekać, jak zobaczę moją Zuzankę małą. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, Zuzanka to nie jest moja córka, tylko to jest moja chrześnica. To jest córka mojego brata. Ma dzisiaj 6. urodziny. W tamtym roku przyleciałem specjalnie z Namibii na jej urodzinki, a w tym roku przylecieliśmy w sumie, w tym roku w sumie niedaleko, no bo z Japonii. Ale no, niedaleko jak się patrzy na Namibię. Jednak to dalej daleko, bo leciliśmy 2 samolotami. Leciliśmy z Japonii do Chin 3 godziny i później jeszcze z Chin 6 na pół, znaczy 5,5 jakoś tak. No to trochę daleko, ale nie tak daleko jak z Namibii. No, fajnie, że rozpława, wszystko gotowe. Zobaczymy, jak Paweł da radę. Powiem wam, że nie będzie miał lekko na pewno, ale da sobie radę. Będzie fajna przygoda i z Pawłem będą śmieszne odcinki na pewno też. Zresztą jak zawsze. Sklep, w którym... ale samochód. Spędzaliśmy bardzo dużo czasu, ale już dojechała na skuterku, już idzie. I zaczynamy batalię z kuchnią naszego domu. Nie wiem, kto z was pamięta, miała być na początku innego sklepu, ale na samym końcu nam wytliczyli taką cenę, że zrezygnowaliśmy. Dobra, pokażę wam, co planujemy zrobić. Mniej więcej taką kuchnię, taką ciemną. Oczywiście inaczej będzie wyglądało, ale w takich kolorach. Znaczy blat chyba nie zrobimy drewnianego blatu, tylko też zrobimy jasny. I czarny, żeby był trochę kontrast do tego wszystkiego, co tam mamy. Mamy wszystko takie jasno-szare. Także przyda się coś innego. Ogólnie powiem wam tak, że kuchnia to już w środku będzie praktycznie końcówka. No później to wszystko takie bajerki jeszcze trzeba pokupować, wiecie, jakieś tam małe meble i tak dalej. Jakieś takie wypełniacze miejsca. I stolik jeszcze potrzebujemy. Ale to już będzie praktycznie zamknięte, wszystko gotowe. Na zewnątrz tylko jeszcze nam muszą zrobić płytki koło basenu, plus podjazd. No i plus jeszcze tam chcemy sobie zrobić jacuzzi na tym podjeździe, bo na ten podjazd nie jest potrzebny do niczego, a jacuzzi się przyda zawsze. No i dom będzie skończony, także w styczniu już będzie cała chata gotowa. Powiem wam, że planowanie kuchni to nie jest prosta sprawa. Jeszcze inaczej, planowanie kuchni w Tajlandii. Właśnie. Teraz już nikt nie robi szafek w kuchni, nie do sufitu. Wszyscy robią do sufitu. Cannot. No ale powiedzieli nam, tak, doszliśmy do tego, że w końcu dadzą nam po prostu takie jakby zaślepki tego i powiedzieli, że ale sami musimy to zrobić. Oni nam tego nie zrobią, bo nie można. Ale nam to zostawią, żebyśmy sami sobie to zrobili. No, a w ogóle... To chociaż tyle dobrze. No i Przyjechał to dopytać troszkę nam zostało takiego, nie całkiem jest to, co miało być Home Pro, ale i tak nie ma źle. Półki musimy po prostu te, które będą tam wisiały, 2 takie półki sami dokupić sobie, bo tutaj nie mają koloru, takie jakby byśmy chcieli. No układ też nie za bardzo. Układ jest taki, przypuśćmy, że nam się udało zrobić 70% z tego, co było w Home Pro. No ale cena będzie połowa. No to jest, wiecie, to nie ma co gadać nawet. Mniej więcej będzie tak wyglądało. Tu oczywiście jeszcze będą 2 takie półki, tam jak jest ten względ na całej długości. No i do sufitu. Masakra. Powiem wam, że nie wiem od czego zacząć w ogóle. Nie zamówiliśmy kuchni oczywiście. Byliśmy tam 2 godziny. Kuchni nie mamy. A dlaczego? Pani sprawdziła wszystko, co miało być. Ja mówię tak, nie ma piekarnika, nie ma zmywarki, nie ma okapu i nie ma mikrofali. Mówimy, czyli nie ma w ogóle elektroniki. No mówię, no jest out of stock, nie wiem kiedy będzie. Mówimy, to nie mogła pani 2 godziny temu tego powiedzieć? No i później tak sobie myślę, dobra, no może nie wiedziałem. Wiesz, wrzuciła do systemu, nie ma się co darować. Ale pytamy, to dobra, to kiedy możemy wrócić? Nie wiem.
No ale nie może pani po prostu na zamówienie nasze tego zamówić? Nie. Czujecie to? To jest szok. Tu naprawdę w Tajlandii do niektórych rzeczy to trzeba mieć taką cierpliwość, ale to taką, że no nie każdy by dał radę, nie każdy. Ja to wiecie, no. No dobra, przyjedziemy za tydzień zapytać, albo za 2. No, tak naprawdę kuchnia na styczeń nam potrzebna jest, dopiero jak wrócimy, ale słabo, no bo straciliśmy po prostu czas. No i z racji tego, że wróciliśmy do Tajlandii, trzeba zjeść coś pysznego. Także zupa z pierożkami i z kaczką. Do tego świńska golonka z pysznym sosem i ryżem. Mango sticky rice i mango shake. Taki będzie mój obiad dzisiaj. I trzeba zamówić deserek, czyli mango sticky rice. Ojej, ja powiem wam, że za tym to tęskniłem bardzo. To jest mój ulubiony deser w Tajlandii. Mógłbym to jeść po prostu codziennie. Golonka z jajkiem, z ryżem i z czymś zielonym, rosołek oczywiście. Zupa moja z kaczką, z wonton i jeszcze do tego makaron. A tu moja Ala. Jezu, jakie to dobre. Ja tęskniłem za tajskim jedzeniem. Siemanko w kolejnym dniu. Jak to fajnie tu być. Jedziecie sobie, plaża, coś cudownego. Właśnie powiem wam tak. Mieszkanie na wyspie dla mnie to jest tak cudowna sprawa. I nie samo to, że wiecie, ja nie chodzę na plażę na przykład, żeby tam siedzieć i się opalać, bo mnie to w ogóle nie kręci. Ale ja lubię patrzeć, lubię jechać, patrzeć na plażę, lubię sobie na zachód słońca pójść. To jest piękne. Ale leżenie na plaży cały dzień kompletnie nie dla mnie. Jadę właśnie na urodziny. Muszę najpierw jechać kupić jeszcze 2 balony, bo wczoraj niestety pękły. I później do Zuzanki. Znaczy dzisiaj to są urodziny dla dzieci, a jutro dla dorosłych, ale jutro w sumie nie. Nie będę bardzo w nich brał udziału czynnie. No, oczywiście tam będę, ale nie czynnie, ponieważ wieczorem już wylatuję. Jutro lot do Indii i nocka na lotnisku, ponieważ będziemy o 3 nad ranem już w Mumbaiu. Także będzie trzeba się tam przekimać gdzieś do 9 pewnie. Wujek pojechał po balony dla Zuzi. Pikachu i Pokeball. Impreza urodzinowa już gotowa. Zuzanki. Tutaj jeszcze dzieciaki mają dmuchańce w basenie. Zuzia! Chodź na chwilę. Może zaprosisz na swój kanał. Jak się nazywa? Pikachu? Live'u Suzana, nie kłam. Live'u Suzana. Moja Zuzanka mała. Ty jesteś youtuberką jak wujek? Tak. Tak? I nagrywasz filmy dla dzieci? Tak. Tak? I lubisz to? Tak. No właśnie, wujek też. Wujek cię ogląda cały czas. I tam jest mój Pikachu gość. Tutaj jest jeden Pikachu, a tu drugi. Wujek przywiózł balony. No, także jak chcecie puszczać swoim dzieciom fajne filmiki od Zuzanki, jak się bawi z urodzin, będzie też film, to będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądały urodziny Zuzanki, tak? Tak. No, zaczynamy imprezę. Już dzieci przyjeżdżają zaraz i się zaczyna. Patrzcie, jaki tort przyjechał. Zuzia 6. Jak ona to zrobiła w ogóle? Wow. Trzeba się na chwilę urwać z imprezy i zjeść jakieś dobre tajskie jedzonko. Tajska kuchnia. Pamiętajcie, im gorzej wygląda, tym jest smaczniejsza. Bierzemy green curry, czyli nasze ulubione curry. Chcę zobaczyć. Ceny w Tajlandii dalej są dobre. Nie ma co gadać. Chociaż to miejsce i tak jest przy głównej ulicy. To wychodzi na przykład około 10 zł za porcję obiadową. Za pad thai 10 zł. Tak jest, nawet nie, 9,50. Nie, czekajcie, przecież... Sorry, co ja wam to mówię? To jest 8,80. Niecałe 9 zł płacicie. A są miejsca, gdzie dalej można zjeść za 5 zł albo 6 zł. Ale wiadomo, jak pojedziecie do restauracji, na przykład na takim patong, to zjecie za 50, za 40, 50, no to jest normalne. Mango shake to jest życie. Ojejo, jak za tym tęskniłem. Dobra, przyszliśmy na najlepsze green curry, jakie jest w ogóle na Hawaii. Chyba na Phuket. Na Phuket, no na Phuket. Green curry kocham, tylko pamiętajcie, jak nie lubicie ostrego, musicie mówić no spicy. Nawet no spicy jest ostre. Tak? Green curry jest najostrzejsze ze wszystkich curry.
Tak? A czerwony nie jest ostrzejszy? Właśnie na green card jest najostrzejszy. Skąd wiesz? No wiem, bo się pytałem. To teraz, ty, patrzcie to. Ja do Tajlandii przyjeżdżam od 13 lat, byłem przekonany, że czerwony tak ostrzejszy. No właśnie nie jest najostrzejsze. Green card jest najostrzejsze i nawet jak bierzecie nieostre, to jest ostre. Ale i tak w razie czego mówcie nie ostre. Bo normalnego to trzeba naprawdę lubić ostre, żeby normalne zjeść. Paweł, jak humor przed jutrzejszą podróżą? Co mogę powiedzieć? Ciężko skomentować. Mam nadzieję, że mnie nie zaskoczy. Nie, Indie cię zaskoczą. Ja powiedziałem Pawłowi tak. Jak Indię przeżyć, to na 100%. No. Jakbyśmy mieli więcej czasu, to ja bym go wziął jeszcze do Agry, byśmy się pociągiem przejechali nocnym. Później by się pojechało do Varanasi. To byłoby ciekawiej. Ale jak mieliśmy do wyboru tylko jedno miejsce, to mówię Mumbai. Ja na przykład osobiście bardzo lubię Mumbai. Uważam, że kwintesencją Indii jest Varanasi, ale jeśli bym miał wybierać z dużych miast, to Mumbai jest dla mnie naprawdę najlepszym miastem, ponieważ jak pojedziecie na te wszystkie pokolonialne dzielnice, na przykład na Fort lub też coś takiego tam koło Gate of India, to tam jest naprawdę spoko. Tam się w ogóle nie czujecie jak w Indiach. Bo tam jest tak te ładne budynki brytyjskie, po koloniach brytyjskich i tak dalej, tam jest naprawdę świetnie, ale ja stwierdziłem, że Pawłowi trzeba pokazać coś ekstra. Czekajcie. I wziąłem hotel na Dharavi Slums. A tam Paweł popróbuje street foodu. No na pewno. Paweł! Mówiłem, wiesz probiotyk. Piotrek obiecał mi, że spróbuje mięsa, co gościu pazurem obcina, nie? O nie, on miał nóż tam. To nie był pazur. Ale ty pazurem spróbujesz. A to wygląda jakby był pazur, a on tam miał nóż przełożony. No ale sam fakt koło nóżki. Nie wiem czy widzieliście, ale jeśli ktoś chce pooglądać filmiki fajne, to albo na TikToku, albo na Instagramie, jak piszecie Street Food India, to wyskakują chyba najlepsze filmy ever. Nie uwierzycie. Szok. Patrzcie jaki kozak. Hello, sawadika. Nice bike. Przyjechaliśmy właśnie z Pawłem na Naihan Beach. Plaża, która znajduje się najbliżej od miejsca, gdzie budujemy nasze Coco Villas. Za chwilę wam pokażemy też jaka jest zmiana tam, jak zaczęły rosnąć. Już początkiem stycznia już pierwsza ma być postawiona. Mają zacząć ją wykańczać za niedługo. Idzie super, jedziemy właśnie na spotkanie z klientem, który bardzo chciał się ze mną tutaj zobaczyć, bo chce kupić właśnie jedną z willi. No i to możecie zobaczyć. Tak wygląda plaża, która najbliżej. Ile mniej więcej tutaj się jedzie z willi? Na skuterku? Około 5 minut na skuterku. No, 3 tak. km chyba jest. 3 km, tak. Ale to i tak nie jest najbliższa plaża, bo najbliższa jest Nui Beach. Nui Beach. Prywatna plaża jest Tak, no i Beach do góry jedziecie, a jeszcze kawałek dalej jedziecie, już macie Kata Beach, Karo Beach. No bardzo Tak. blisko ze wszystkich lokalizacji. A jak pojedziecie To w drugą stronę, to macie właśnie Naihan, dalej już jest Rawai. Lokalizacja naprawdę bardzo, bardzo dobra w cichej i spokojnej okolicy. No i umówmy się, żyć sobie w Tajlandii lub po prostu kupić coś, jakąś nieruchomość, na przykład dom lub mieszkanie i cały rok takie coś zarabia. To jest po prostu inwestycja na zarobek, a chcecie sobie przyjechać do Tajlandii, przyjeżdżacie, macie swoje. Wynajęcie takiej willi, jak my budujemy, to jest mniej więcej 25-30 tysięcy złotych miesięcznie na wynajęcie. Tak. Także jest to zwrot dość fajny, konkretne pieniądze wjeżdżają na konto co miesiąc. Dokładnie tak. Ja sam teraz widzę po tym, jak mam też mieszkanie nawet tam na Kamala, które wynajmuję na Airbnb, to naprawdę cały czas mam zajęte. Phuket jest najbardziej popularną wyspą w całej Tajlandii. Tutaj ludzie są cały rok. Tutaj nie ma już takiego czegoś, że macie low season, high season. Ludzie są cały rok. Wiadomo, pogoda jest lepsza, jest gorsza w sezonie. Znaczy w sezonie lepsza, a poza sezonem gorsza, ale ludzie i tak tutaj są. Bardzo dużo ludzi po prostu tutaj jest na długoterminowo, mieszkają, wynajmują na przykład 6 do 12 miesięcy, lub po prostu możecie sobie to wynajmować na Airbnb na krótkie terminy. Wiadomo, wtedy na krótkie jest też większy zarobek. Ale to już zależy kto jak chce się z tym bawić. Ale pięknie to znowu być. A jutro wyjeżdżamy.
W ogóle jeszcze wam nie powiedziałem o najważniejsze, jak przyjeżdżacie na wakacje na Phuket i szukacie jakichś wycieczek, to zapraszamy oczywiście na Polacy na Phuket. Tam znajdziecie oferty. Tam nie są wszystkie jeszcze oferty, bo jeszcze musimy zrobić parę plakatów więcej. No ale te najbardziej popularne wycieczki znajdziecie. Jak będziecie tam pisać, no to z Pawłem się kontaktujecie, on obsługuje to konto. Także polecamy bardzo. Najlepsze ceny na wyspie. Współpracujemy z tajskim biurem, które jest wielu lat. Tu przyjeżdżamy, znamy się z właścicielką, czyli już ponad 13 lat. Także wiemy, że zawsze jest wszystko dobrze. I torcik! Idziemy teraz na spotkanie z klientem, który chce kupić jedną z naszych willi właśnie i od razu wam pokażemy, jak tam się pozmieniało. Jeśli ktoś jest zainteresowany, oczywiście proszę odezwać się do naszej agencji Twins Real Estate Phuket. Pamiętajcie, musi być na końcu Phuket. Jesteśmy. Przyjechaliśmy na budowę naszych 4 Coco Villas. Tutaj macie zdjęcie, jak te wille będą wyglądały. Będą 4 takie piękne wille. Dokładnie tutaj cały czas rośnie wszystko do góry. Tutaj już stawiają piętro, tu kolejne będą wylewać. Tamta, tak wam mówiłem, ta pierwsza ma być już początkiem stycznia. Praktycznie gotowa, że mają ją wykańczać, ma być basen zrobiony. Ale super to idzie, naprawdę. Cały czas widać, co tutaj przyjeżdżam. Cały czas widać postępy. Tutaj przez środek będzie szła droga oczywiście do każdej willi. Tutaj ładnie parter zrobiony. Tu będzie oczywiście garaż. Tu będzie basen na górze, tam gdzie Paweł stoi. Tu będzie wejście do domu. Tu jest ta pierwsza, też będzie z garażem. Dwie te droższe wille będą z garażami. Dwie te tutaj będą troszkę tańsze i tu będzie parking na podjeździe. Tutaj widzicie, już robią piętro. W ogóle tu się znajduje w takiej dzielnicy, powiedzmy willowej, że jest dużo willi dookoła, także to jest naprawdę bardzo dobra dzielnica. Popatrzcie, jak to wszystko wygląda, żebyście wiedzieli. Są naprawdę mocne, grube ściany. Nic z tego domu nie ruszy. Tutaj basenik będzie. Tutaj jeszcze taras. Piękne będą te domy, naprawdę będą piękne. Właśnie przed chwilą mieliśmy spotkanie z jednym prawdopodobnie z naszym klientem, który weźmie dom. Fajnie. Co Paweł ciekawego możesz powiedzieć jeszcze? Tak naprawdę, żebyście wiedzieli, no, jak będziecie chcieli coś więcej się dowiedzieć, piszcie na Twins Real Estate Phuket. Dostaniecie wszystkie informacje. I dodatkowo jeszcze musicie wiedzieć, że te ceny, które są teraz, to są teraz, ale im bardziej będą gotowe domy, im będą bliżej oddania, ceny mogą się zwiększyć, no wiadomo, cały czas idą do góry. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, kupić willę do mieszkania lub kupić willę na zarobek, żeby wynajmować lub po prostu zainwestować teraz pieniądze, później sprzedać drożej, zapraszamy do kontaktu. Ja w ogóle się całkiem zakręciłem. Przecież my teraz dopiero tu jesteśmy na parterze. Mówią, że już piętro stawiają. Na dole jest garaż. Tu jest piętro pierwsze. Tam będzie parter. Parter. Tu będzie salon z kuchnią, basen, taras. No i wyżej będą 3 sypialnie. Widok będzie przepiękny. Widok będzie kozak na góry i to tak ładnie na górę. No, popatrzcie, tutaj na baseniku i oglądać. Tutaj właśnie stąd gdzie stoimy z baseniku, no to będzie mniej więcej, wiecie, taki ładny widok. Wszystko zielone dookoła. Piętro wyżej będzie jeszcze piękniejszy widok. A dodatkowo u nas będą całe przeszklone ściany, że po prostu z sypialni wszystko będzie pięknie widać. Ale jestem podjarany totalnie. Ja tu byłem ostatni raz 3 miesiące temu i tu prawie nic nie było. Budowa idzie i to a to idzie tak szybko po prostu. No kiedy mówię, że ja mówię, że koło stycznia powinno będzie już wykańczać, tak? Pierwsza będzie już do oddania w kwietniu. Całkiem oddana, do wprowadzenia się w kwietniu. W styczniu zaczynają robić wykończeniówkę.
Już ostatnio wysyłaliśmy pieniądze, zamówiliśmy kuchnię. Kuchnia idzie z Niemiec tutaj. Będzie naprawdę bardzo dobry klas. W ogóle wszystkie meble będą wysokiej klasy. To są wille, które kosztują swoje pieniądze, ale one będą takie, jak mają być. Jakość Dla będzie na pewno... klientów. Dokładnie, jakość będzie na pewno zachowana. Wysoka jakość. To nie będzie Thai style, to będzie European style. Dokładnie tak. Musicie wiedzieć o tym, że tutaj ta firma, która nam to buduje, właścicielami są Francuzi, którzy zbudowali już ponad 700 różnych willi na Phuket i oni robią naprawdę bardzo, bardzo spore projekty. Także wszystko jest zapewnione z wysoką klasą. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam tu bardzo dużo nowych obserwujących, ludzi, którzy mnie oglądają. Chciałem wam pokazać trochę też, czym zajmuję się właśnie w Tajlandii. Oczywiście organizujemy też obozy Nag Muay Camp, czyli nasze obozy Muay Thai. Ale o tym jeszcze usłyszycie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, dawajcie znać, odezwijcie się. My z Pawłem zbieramy się do podróży. Jutro wieczorem wyjeżdżamy. No, ciekawe, czy sobie poradzi. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Powiem wam jeszcze raz. Dharavi Slums w Indiach. Wyprawa do Amazonii. I na koniec Kolumbia, Komuna 13, Medellin. To będzie naprawdę dobra wyprawa. Trzymajcie się, jeśli chcecie śledzić na bieżąco, chcecie dostawać każde powiadomienie, że wyszedł nowy odcinek, a będzie ich bardzo dużo. Będą daily vlogi. Chcę, żebyście mieli cały czas coś do roboty do końca roku, na te pochmurne i szare wieczory, żeby wam umilić trochę czas, pokazywać wam, jak piękny jest świat. Zostawcie subskrypcję. Mój cel to 1 000 000 i złoty przycisk od YouTube. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.